Dzisiejszy film dedykuję wszystkim osobom, które czują się wykorzystywane, wymęczone, w jakiś sposób niedoceniane w swoich relacjach i jednocześnie zauważają wzorzec. Czyli to nie jest tak, że to dotyczy jednej osoby, którą znam, bo to jest naprawdę do zniesienia. Natomiast jeżeli gdzieś zauważasz, że po prostu wszyscy ludzie, których znam, w jakiś sposób chcą mnie tylko wykorzystać, ja im daję serce na dłoni, a oni po prostu mi tą dłoń odgryzają, to ten film naprawdę jest dla ciebie, bo jest kilka rzeczy do uświadomienia sobie i kilka rzeczy do zrobienia. I ja ci wszystko po kolei opowiem, a zaczniemy od tego, dlaczego tak się może dziać. Zapraszam. Podczas gdy można byłoby wymienić wiele przyczyn, dlaczego tak się dzieje, to ja dzisiaj w tym filmie chcę się skupić na jednej super ważnej, bardzo kluczowej i bardzo mocno przyczyniającej się do tego, że gdzieś masz wrażenie, że to tych ludzi wręcz przyciągasz, że nosisz w sobie jakiś magiczny magnes albo gdzieś masz napisane na czole, tak, mnie wykorzystuj, tak, mi właź na głowę, a ja jestem tutaj od tego. No więc co to jest za przekonanie? To jest przekonanie o tym, co to znaczy być dobrą osobą. I tutaj jest naprawdę sęk w tym, że faktycznie możesz mieć wrażenie, że przyciągasz osoby, które nie są w porządku. I musimy tutaj prześwietlić twoją definicję, którą nosisz w sobie, co to znaczy być dobrą osobą. Bo być może to, co w tobie bardzo mocno działa i właśnie prowokuje te wszystkie inne relacje, które nie są korzystne dla ciebie, pewna definicja dobrej osoby. I tutaj, żebym się na pewno nie pogubiła i czegoś nie ominęła, będę zerkać. Masz przekonanie, że być dobrą osobą znaczy, że jesteś zawsze miła i uczynna, i uśmiechnięta, i gotowa. I wszystko zawsze jest cudownie i ty zawsze wszystko dajesz, te serce na dłoni. Druga rzecz, że dobra osoba jest zawsze dostępna. Czyli ty jesteś jak pogotowie, 24 godziny na dobę. Nigdy nie możesz powiedzieć nie, nie teraz, nie mam czasu, nie mam sił, jestem zmęczona. Ciągła dostępność. Przekonanie, że dobra osoba to jest ktoś, kto unika konfliktów za wszelką cenę. O tym akurat był też film na tym kanale, więc odeślę ciebie do niego. Co to robi? Jeżeli ciągle jedyne, co robisz, to unikasz konfliktów i konfrontacji w swoich relacjach. Poza tym, gdzieś w tobie pracuje także przeświadczenie, że dobra osoba wybacza bez końca. Że gdzieś zawsze musi w sobie mieć wybaczenie. Że zawsze musi dawać ten większy kredyt zaufania, że zawsze gdzieś powie, no dobrze, może ktoś się źle czuł, może ktoś akurat ma swoje problemy, no trudno, brzydko mnie potraktował, ale trudno. No i jeszcze przeświadczenie, że osoba, którą nazwiemy dobrym człowiekiem, stawia potrzeby innych ponad swoje. Jeżeli nosisz w sobie takie wyobrażenie bycia dobrym człowiekiem, no to naprawdę zapraszamy duże kłopoty w relacjach. Dlaczego? No chciałabym, żebyś sobie pomyślała w taki trochę obrazowy sposób o tym, jak o domu, w którym ty mieszkasz, tam śpisz, tam pracujesz być może nawet, a na pewno spędzasz dużą porcję swojego czasu, tylko że ten dom nie ma drzwi. W ogóle nie ma zamontowanych drzwi. I wyobraź sobie takie życie. Czyli ktokolwiek zechce, może do ciebie wejść. I ty nie musisz stosować zaproszeń, ty nie patrzysz, kto to tam jest, tylko ty w ogóle tego procesu nie kontrolujesz, tylko to kontroluje ktoś inny. A zastanówmy się, jeżeli faktycznie z jakichś przyczyn nie byłoby drzwi, nawet tymczasowo, tak, bo na przykład jest wymiana drzwi w twoim domu, w twoim mieszkaniu, zastanówmy się, jaki typ człowieka zobaczy dom bez drzwi i pierwsze co zrobi, to wejdzie. Bezpardonowo wchodzi. No właśnie ten, który będzie wykazywał zachowania toksyczne. Czyli myślenie pod tytułem dobry człowiek nie zamyka drzwi.
Co więcej, dobry człowiek nawet nie instaluje, nie montuje drzwi w swoim domu, tylko jest takim wiecznie zapraszającym gospodarzem dla wszystkich i dla wszystkiego, kto tylko chce wejść, no to mamy problem. To mamy magnes na to, żeby ta definicja bycia dobrym człowiekiem zapraszała ludzi, których ty nie będziesz uważał za dobrych. I to jest problem. No i zastanówmy się, jak wygląda życie w domu bez drzwi. Po pierwsze, każdy może wejść, kto chce. Kto chce. To nie ma żadnej selekcji, żadnego filtra. I to już jest samo w sobie niepomocne. Po drugie, każdy może wejść i zrobić, co sobie życzy. Nie wiesz, co on zrobi i nie wiesz, co ci zabierze. Jeżeli to jest rzecz, to jeszcze pół biedy, ale zabierze ci spokój wewnętrzny, zabierze twój czas, zabierze ci twoją energię. To jest bardzo duży rachunek. Dodatkowo popatrzmy na to, jak ty się czujesz. Jak ty bezpiecznie, jak ty się czujesz spokojnie, jak ty się czujesz we własnym domu. No, jeżeli się na to jakby przyjrzymy temu jak pod mikroskopem, bardzo możliwe, że w takim domu bez drzwi, czyli bez granic, bez stawiania granic, czujesz się trochę jak osoba bezdomna, jak ktoś bez domu, jak ktoś, kto nie miałby domu, bo dom musi mieć drzwi, żeby poczuć się stabilnie i bezpiecznie. I to jest ten problem. Tutaj leży źródło twojego wyczerpania, zmęczenia, niezadowolenia, jakiegoś wielkiego zawodu, rozczarowania i frustracji tym, jak wyglądają relacje. Nie dziwne. Nie dziwne, to jest naprawdę zrozumiałe. Co więc robimy? Montujemy drzwi. Montujemy drzwi i to nie będzie żadne zadanie na zasadzie dobra, zaprę się, zmobilizuję się w jeden dzień, trochę tak jak te faktyczne drzwi. Nie. To nie są faktyczne drzwi. Mówimy tutaj o pewnej zmianie i dosyć radykalnej zmianie patrzenia na siebie i na innych ludzi, na relacje, więc przygotujmy się na stopniowe, na schodki, na proces. Ale jest to bardzo ważne, żeby ten proces faktycznie zainicjować. I ja ci podam kilka kroków, tak naprawdę 4, w których powolutku będziemy montować te drzwi. Krok numer 1. Uznaj swoje prawo do granic. I tutaj jest tak naprawdę duży już krok, mianowicie jeżeli nie zakładasz tych drzwi, jeżeli nie montujesz nigdy w życiu drzwi, no to gdzieś sobie w tobie pracuje jakieś przeświadczenie, że nie masz prawa do nich. Że to będzie o tobie bardzo źle świadczyć, że to będzie coś fatalnego. Gdybyś postrzegał lub postrzegała to w pozytywnych kategoriach, to te drzwi by były. Natomiast dlatego, że ich nie ma, to znaczy, że gdzieś pracuje to właśnie, że ja nie mam prawa, albo że to jest fatalne, ja nie powinnam, ja muszę mieć ciągle tą otwartość bezgraniczną. No więc pierwszy krok jest taką pracą mentalną do nadawania sobie prawa i to znowu nie zadzieje się w ciągu jednego dnia. Radzę ci sobie powtarzać to jako mantrę. Ja mam prawo do prywatności. Ja mam prawo do własnego czasu, do własnej energii. Ja mam prawo do tego, żeby to szanować. Ja mam prawo zamontować drzwi. Ja mam prawo postawić jakieś granice. Oczywiście są pewne przeświadczenia, które ci w tym nie pomogą i był o tym osobny film, jakie sposoby myślenia bardzo utrudniają stawianie granic, czyli montowanie tych drzwi i odeślę ciebie do tego filmu. To byłaby fajna kontynuacja tego pierwszego kroku, ale tu nie robimy gigantycznej dygresji, tylko idziemy do kroku drugiego. Naucz się patrzeć przez Judasza, czyli obserwuj, zanim zareagujesz. Więc dajemy sobie prawo do tego, żeby te drzwi w ogóle zaistniały. Tylko że teraz uczymy się odpowiedniego użytkowania tych drzwi, co jest nową nauką dla kogoś, kto nigdy drzwi nie miał. A to oznacza, że powolutku idziemy krok po kroczku. To, że one są, nie oznacza, że od razu trzeba je otwierać i tak zostawić, no bo to by było to samo, co by drzwi nie było. Korzystamy z drzwi i walorów drzwi, jakie drzwi posiadają. A więc pierwszym walorem jest Judasz. Jest ta malutka dziureczka, przez którą możemy popatrzeć, kto to do nas puka.
kto do nas właśnie zadzwonił. Czy to nie jest tak, że właśnie tak korzystasz ze swoich drzwi? No po to jest ten Judasz instalowany, żeby przez niego patrzeć. I tak samo możesz to sobie odnieść do swoich relacji. Czyli zamiast od razu, tak, oczywiście, mam mnóstwo czasu, wchodź, bierz co chcesz i w ogóle z mojego życia, to troszeczkę się przyglądamy, zachowując dystans, co to tutaj właściwie się dzieje po tej drugiej stronie drzwi. Kto to przyszedł i co to może znaczyć? A to w praktyce wygląda bardzo często jako, że na jakieś prośby ktoś do nas o coś puka, coś od nas chce. Nie reagujemy otwarciem drzwi, tylko reagujemy najpierw przestrzenią dla siebie. Czyli tutaj przydadzą nam się bardzo mocno frazy typu: wiesz, jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, przejrzę swój grafik, dam ci znać, jak to wygląda, jeszcze nie mam pojęcia, co zrobię, odezwę się do ciebie później w tej sprawie. Czyli nie dajemy wszystkiego od razu, tylko dajemy sobie przestrzeń na zastanowienie się, na przejrzenie właśnie w tym Judaszu, co to właściwie się dzieje i czy te drzwi warto otwierać. Nadal to nie jest ostatni krok. Uchylaj drzwi, czyli testuj w małej skali. Jeżeli kogoś poznajesz, jeżeli to są osoby, których nie znasz, ale i także te, które są dla ciebie już znane, a chcesz wprowadzić trochę inny sposób bycia swój i życia z nimi, nauczmy się uchylania drzwi, a nie od razu otwierania i wszystkiego, rozdawania i zapraszania wszystkich. Uchylone drzwi są bardzo, bardzo dobrym momentem. Są bardzo fajnym, bo otwierasz się, oczywiście, że tak. Ta relacja, ta rozmowa sobie może istnieć, ale nie tak na maksa. Nie tak, że ci tutaj już ktoś wchodzi i grzebie w lodówce, tylko sobie stoicie, rozmawiacie na tym progu i jednocześnie się poznajecie. Czyli istnieje relacja i jednocześnie istnieje pewna granica i dystans. I to jest bardzo zdrowa sprawa. Jeżeli masz w sobie taką tendencję skracania od razu dystansu, czyli ty musisz absolutnie od razu się ze wszystkimi zaprzyjaźnić, no to niestety prosi się takie podejście o kłopoty, bo brakuje tutaj pewnej przestrzeni na to, żeby się stopniowo otwierać, stopniowo uczyć siebie nawzajem, stopniowo poznawać. To nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem, to tylko oznacza, że dajesz sobie czas. Dajesz też czas tej relacji na to, żeby ona w ogóle jakkolwiek się dała rozwinąć. A jednocześnie jest to etap, w którym powstaje pewna selekcja. Czyli ty masz czas, tak samo druga strona ma czas na to, żeby się przekonać, z kim ja mam do czynienia, kto to jest tam po tej drugiej stronie i czy to na pewno mi odpowiada, czy na pewno nasze dopasowanie jest odpowiednie. I to jest super kluczowy etap, który bardzo często w przeświadczeniu tych osób, które uważają, że dobry człowiek to jest zawsze dostępny, zawsze gotowy, zawsze uśmiechnięty, tego etapu nie ma. Bo gdzieś nam się wtedy to kojarzy z tym, że to to ja mam tak stać na progu i uchylone tylko drzwi mieć, to niekulturalne. I powstają różnego typu powinności. Łap się na tych powinnościach, weryfikuj je, nie bierz ich jako praw fizyki niepodważalnych, tylko jako pewne przeświadczenia, które w tobie działają i niekoniecznie ci służą. I przechodzimy do kroku ostatniego. W pełni otwórz drzwi. Tylko dla zaufanych gości. No i mamy pewne etapy, w których się poznajemy i dopiero po przejściu tych etapów, kiedy sobie przez Judasza popatrzysz, kiedy sobie uchylisz te drzwi, kiedy dobrze się w tym czujesz i czujesz, że jest okej. Nie idealnie, nikt nie szuka tutaj relacji idealnych, nie istnieją idealni ludzie i relacje też nie będą idealne, ale gdzieś się zamykają w takim zasięgu wystarczająco dobrze, no to wtedy otwieramy drzwi. Wtedy zapraszamy kogoś i wtedy taką osobę faktycznie wpuszczamy. Tylko zauważ, jak dużo się zadziało przed.
Nie jest to takie otwieranie się z taką, aż się chce powiedzieć, naiwnością. Na zasadzie, dobrze, to ja wszystkich powpuszczam, będzie fantastycznie, świetnie, a potem lądujemy we frustracji. Tylko jest to proces, przez który przechodzimy, na który mamy autentyczny, aktywny wpływ i sprawczość tworzenia relacji. I tutaj małe ostrzeżenie. To też nie oznacza, że to daje ci gwarancję. Podobnie jak w faktycznych drzwiach. Masz Judasza, masz drzwi, masz te uchylanie, zaprosisz kogoś, jednak pomyślisz, dobra, to jest fajna osoba, zapraszam ją. A i tak takie spotkanie może być nieudane. Albo relacja. Nikt nie rozdaje gwarancji i nie dążmy do gwarancji. To dążymy do czegoś nierealnego, czyli chcemy pozbyć się uczucia niepewności. Musimy je bardziej tolerować i akceptować niż wyeliminować. Nie da się. Na tej planecie takie rzeczy się nie dzieją. Natomiast faktycznie zwiększamy prawdopodobieństwo spotkania i budowania relacji w zdrowszy sposób niż życie bez drzwi. Jeżeli w tym temacie lub w jakimś innym potrzebujesz konsultacji, potrzebujesz jakiejś rozmowy, żeby jednak temat rozłożyć na czynniki pierwsze, zapraszam na spotkanie 1 na 1 online. Także zapraszam do newslettera przy okazji, bo tam raz w tygodniu rozdajemy sobie spokój, czyli piszę ci o tym, jak dać sobie spokój. Zapraszam, jeżeli jeszcze nie jesteś zapisany lub zapisana. A podsumowując dzisiejszy film, pomyśl sobie o tym w ten sposób, że bycie dobrym człowiekiem w dużej mierze oznacza bycie dobrym człowiekiem dla siebie. Czyli jeżeli w twoim domu ma się fajnie dziać, ma być radośnie, bezpiecznie, ma być przyjaźnie, ty musisz się czuć bezpiecznie w tym domu. Na szczęście to twój dom, więc ty masz prawo wprowadzać zasady, takie, które dają ci subiektywne poczucie szczęścia, bezpieczeństwa, przyjaźni, relacji zdrowych. I dopiero wtedy za pomocą tych etapów, o których dzisiaj mówiłam, zapraszać ludzi, którzy czują i myślą podobnie. Nie tak samo, wybijmy to sobie z głowy, ale podobnie lub wystarczająco dobrze. Wystarczająco podobnie dobrze. Daj mi znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Czy twój dom ma drzwi? Czy ty korzystasz z Judasza? Czy korzystasz z uchylania drzwi? I cóż, każdy komentarz to jest oczywiście nauka. Uczymy się od siebie z różnych perspektyw. Komentarze na tym kanale są fantastyczne, są przemiłe, są bardzo autentyczne. Bardzo duża rzesza widzów otwiera się, pisze o swoich bardzo głębokich, cennych przemyśleniach. Dlatego jest to fantastyczne miejsce, żeby się trochę otworzyć. I w ogóle wielkie dzięki za to, że jesteście tak otwarci na takie poważne tematy. Przy okazji oczywiście każdy komentarz, kliknięcie, subskrypcja to jest wspieranie tego, co ja robię, więc razem się przyczyniamy do tego, że to istnieje. Także jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo to doceniam. Bardzo wielkie dzięki z góry za to. Podobnie jak za uczestnictwo w innych platformach, wsparcie poprzez inne platformy, takie jak Patronite czy Wirtualne Kawy. Wielkie, wielkie dzięki za waszą obecność. Bardzo to doceniam. I tak naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jak dużo osób jest otwartych i odważnych na tyle, żeby w takie tematy wchodzić. Naprawdę czapki z głów. Wielkie dzięki za to, że tu jesteś, że jesteś przy końcu tego filmu. Gratuluję ci tego. I jednocześnie, cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.